Good afternoon, everyone. Welcome to Perry World House. It is such a great pleasure to see the room so full, to see so many of you here, but most importantly, to welcome our incredibly distinguished guest today, former President of Poland, President Wałęsa. With a war still raging in Ukraine and several high-priority elections coming in the next few months, President Wałęsa will share with us his views on geopolitics and the future of democracy in Europe. I also would like to say that this event is co-sponsored by Perry World House, but especially it's led by the Philomathean Society, which is the oldest student group in the country. And the mission of the Philomathean Society is to promote learning of its members and to increase the academic prestige of the university. The society organizes and hosts talks, debates, lecture series, but I can also say, before the Philos who are in the room were born, also hosts tea with faculty, and I did that my very first year at Penn, and so it's really a pleasure to welcome you all into Perry World House as you welcomed me to campus so many years ago. Speaking of the Philos, I'd like to invite today a member of this distinguished society, Michał Wawrzyk, a junior student in finance at the Wharton School, and he's the annual oration director of the 547th Cabinet, I don't know how that's possible, of the Philomathean Society. He's a Penn World Scholar, a Joseph Wharton Scholar, and once again, I want to thank you, Michał, for bringing this wonderful event to our attention. Before I turn the floor over to Michał, let me just ask, when the event is over, if everyone can just remain in your seats until the president has left the stage, and it will make everything really easy on our end. So please join me in welcoming Michał. Thank you so much, Professor Weisberg, for your warm introduction and for graciously hosting us here. I would also like to extend my heartfelt gratitude to the entire staff and leadership of Perry World House for making this event possible. Each year, as members of the Philomathean Society, the oldest literary society in the United States, we invite to Penn's campus great intellectuals and thought leaders who challenge our beliefs and broaden our horizons for our annual oration event. We are honored to host this year's annual oration in collaboration with Perry World House. And this year, we find ourselves at a critical juncture of European geopolitics. We witness another chapter of Ukraine's steadfast defense against continued Russian aggression. It is also an election year in some of the world's largest democracies, with far-reaching consequences for the future of the EU and NATO alliances. In some countries, decisions have already been made. Some have allowed populist leaders to remain in power, like in Slovakia, while others, like Poland, have chosen to reject the populist movement. Today, we have the privilege of listening to a statesman whose influence cannot be understated. President Lech Wałęsa played a pivotal role in dismantling the Iron Curtain and establishing a flourishing democracy in Poland, a country boasting the best economic growth performance of all Europe in the past 30 years. Thanks in no small part to his democratic reforms. For me personally, this event holds special significance as a member of the first generation of Poles fortunate enough to live in a country free from foreign oppression since the late 18th century, a fact that seems almost unbelievable. My opportunity to study at Penn is in itself a testament to President Wałęsa's leadership. It is with profound respect and gratitude that I say in Polish, dziękuję bardzo, panie prezydencie. Thank you so much, Mr. President. I now have the pleasure of introducing Penn's provost, John L. Jackson Jr., the Richard Perry University professor at the Annenberg School for Communication and the School of Arts and Sciences, who will deliver the opening remarks and introduce today's speakers. Provost Jackson, I am honored to invite you to the stage. Thank you very much, Michał. It's my pleasure to welcome you on Penn's behalf to this very important discussion. Special thanks also again go to both Philo and to Perry World House for their sponsorship of this program. It's not often, I think, that one gets to introduce not one, but two people who really need no introduction. And today is one of those days, so I will try to do just that. Both Lech Wałęsa and Trudy Rubin bring unparalleled experience
expertise, and analysis of foreign affairs to the important issues of the day. He as former Polish president, and she as an award-winning journalist and visiting fellow at Perry World House. So let me begin what I promise will be very brief introductions with a short, very short passage from a book. And at least one of our two guests today will recognize the passage. It starts, "Eventually, all the world's citizens will have unrestricted passports. Or maybe there won't even be a need for a passport. They'll be able to choose their nationality and decide where they want to travel and live. It's already happening in the West and will come to pass in the third world where national differences will eventually blur," end quote. Those words were written in 1987 and appear near the end of A Way of Hope, President Wałęsa's autobiography. Today's topic, the political situation in contemporary Europe, puts this prediction in a kind of fascinating new light. In one important way, the creation of the EU, President Wałęsa was correct. Yet today, European nationalism seemingly is on the rise, not the decline, though notably not in Poland, at least for now. More than most, Lech Wałęsa has experienced firsthand the challenges to democracy that come sometimes both from the left and the right. Both Wałęsa and Trudy Rubin bring same letter, from the left and the right. Final two cards. As an electrician and labor organizer in the 1970s, Wałęsa rose to lead Solidarity, a trade union and one of the first freedom-oriented social movements in the communist bloc. After multiple stints in prison, he ran for office in Poland's very first free election and took office as the country's elected president in 1990, overseeing Poland's transition from a Soviet vassal state to a liberal democracy. President Wałęsa is the recipient of countless honors, prizes, honorary degrees, on the latter 45 is the current count, and of particular note was awarded the Nobel Peace Prize in 1983. We are honored that he's with us here today to share his unique perspective on European politics in this pivotal election year. President Wałęsa will be in conversation with Trudy Rubin, World Review columnist for the Philadelphia Inquirer, where she has covered foreign affairs since 1983. Ms. Rubin received the Overseas Press Club of America's Flora Lewis Award for Best Commentary in International Affairs in 2019, and has twice been a Pulitzer Prize finalist in commentary. She is the author of, amongst other things, Willful Blindness, the Bush Administration and Iraq, which was published in 2004. And as noted, we're fortunate this year to have her serve as a fellow here at Perry World House. So please join me in welcoming both President Lech Wałęsa and Trudy Rubin for what I know will be an incredibly important conversation. It's a great honor to be here with President Wałęsa, and I can't think of a global figure who is more important to speak to us at this moment in time, someone who ushered in Polish democracy in 1989 when I was lucky enough to interview him in Gdansk. And
is now in the United States at a time when our democracy is under question and aid to Ukraine is under question, and former President Trump is encouraging Vladimir Putin to strike at a NATO country if they don't pay up. So I would like to ask Pani President, how does the debate over aid to Ukraine and Trump's remarks encouraging Putin, how do you hear these things? How worried are you as someone who watched democracy thrive and now sees it struggling in Europe and the United States? To wielki honor i przyjemność rozmawiać tutaj z panem prezydentem Lechem Wałęsą, który rozpoczął nowy etap demokracji w Polsce, który ją odtworzył w Polsce, zwłaszcza dzisiaj, kiedy w Stanach Zjednoczonych widzimy drogę w innym kierunku, kiedy widzieliśmy przemowę Donalda Trumpa o Ukrainie, debatę o pomocy finansowej do Ukrainy, więc pytanie do pana prezydenta mam następujące. Jak pan prezydent się czuł w związku z tymi wypowiedziami prezydenta Trumpa w związku z debatą o pomocy finansowej i o NATO? Szanowni Państwo, zanim odpowiem na konkretne pytanie, pozwólcie na trochę wstępu. Jak zauważyliście z tych występów, stałem na czele pokojowej rewolucji, która burzyła stary porządek świata. As you could have seen, I stood for a peaceful revolution that would destroy what was happening. Wpłynęliśmy na zdemontowanie Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. We wanted to deconstruct the Soviet Union and the system. Pomogliśmy zjednoczyć się Niemcom. We helped unify Germany's. Wycofaliśmy wszystkie wojska, które stały od II wojny światowej w różnych państwach, sowieckie wojska. We withdrew all the Soviet troops that stood there since the end of the Second World War from all the European countries. Ale to, musicie zrozumieć, to było burzenie starego, niedobrego porządku świata. But you need to understand that it was a way of destroying the old system. I to nam się udało. And we happened to succeed. Ale robiliśmy to po to, by powstał nowy, lepszy świat. We did that so that we could build a new, better world. Jesteście pokolenie, które ma szansę wykorzystać te nasze zwycięstwo. You're a generation that has a chance of using our success today. A więc właściwie zatwierdzicie, jak wam się uda, jak rozwiążecie problemy, które stanęły dzisiaj, jak rozwiążecie je dobrze, to będzie sukces mojego pokolenia i mój osobisty. So you are there to confirm our successes, and it will be also a success of my own generation, so that you succeed on your own. Jeśli nie podejmiecie próby i nie uda wam się, to będziecie przeklinać mnie i moje piękne zwycięstwo. So, if you do not succeed in your trials, then you will curse me and my whole generation. A więc moja wielka prośba. Podyskutujmy, co robić, żeby wykorzystać tą wielką szansę, która stanęła przed waszym pokoleniem. So let's discuss how we can use the successes of the past to allow the new generations to succeed now. Tamten stary porządek hamował rozwój Europy i świata. The old order was preventing Europe and the world from developing. Technologie, które udało się zbudować, nie mieściła się w tamtych państewkach, w tamtym podziale całym świata. The technologies that were invented at that time did not fit into those countries in that order. Pod tą technologię musimy przejść na zarządzanie kontynentalne i globalne. And aside from technologies, we also need to unite
countries in terms of continents and the world. W tamtym czasie przewidywaliśmy, że sprawami globalnymi, przygotowaniem programów zajmą się Stany Zjednoczone. So at that time, what we expected is that on the global level, governance will be done and preparedness for governance will be done by the United States. Regionalnymi sprawami, jak w Europie, Niemcy, Francja, Włochy. The regional matters, at least on the example of Europe, will be dealt with by Italy, Germany, France. Wprawdzie zostały na przeszkodzie nam Stany w tamtym czasie i do dzisiaj zresztą została Rosja i Chiny. What was blocking at that time, but also today, was and is Russia and China. Które właściwie idą starymi metodami walki i istnienia. Which, by the way, are operating under the old methods of combat, in fact, of old methods of existence. Znów, jeśli będziemy się rozumieć, to możemy im się też zmienić. But if we understand ourselves, we will also help them to change. A więc według tamtej rewolucji nie mamy wyboru. Musimy przejść na większe zorganizowania. Więc, based on that revolution, we do not really stand a chance at anything but operating at a different level of governance, at a different regional and global level of Dla mnie governance. nie ma pytania, czy przejść, jest natomiast pytanie, jak to zrobić. It's not a question if we will go ahead, it's a question how to do it. Wy tego możecie nie dostrzegać, jesteście wielkim państwem. You might not notice it. You are a huge country. Ale popatrzcie na przykład na Europę, ile tam państw, ile tam granic. Look at Europe, where there are how many countries, how many borders. 2 wojny światowe z Europy wyszły i rewolucje. Out of 2 world wars came revolutions. A więc straszne podziały na tym kontynencie, nie tylko tam, ale na innych kontynentach podobnie. And on that continent there are a lot of divisions, and not only there, it's everywhere. Więc jak tu przejść na myślenie kontynentalne przy takich podziałach? How do we unite a continent, considering the divisions that exist within it? Przy takiej różnicy rozwoju ekonomicznego. Proszę. With such a divisions and with such a divergence of economic development, Przy krzywdach, którą sobie nawzajem wyrządziliśmy. with all strategy that we made upon ourselves, I aby budować, potrzebny jest wspólny fundament budowania. so for building something, we need a common and strong foundation. Kiedy pytam na różnych spotkaniach tego typu, no jaki fundament ma nas połączyć podzielone narody? When I ask at different sorts of meetings, what sort of foundation is there going to be to unite different nations? Pojawiają się 2 pomysły fundamentu, który będzie łączył narody. There are 2 main ideas of a foundation that could unite nations. Połowa świata chce budować na wszelkiego typu wolnościach, wolnym rynku i prawie. Half of the world wants to build based on liberty, different sorts of liberties and freedoms, and free market. Druga połowa odpowiada, niedobry pomysł. The other half says it's not a good idea. Najpierw powinniśmy uzgodnić wartości, jakimi będziemy się kierować, i potem wolny rynek i prawo. We need to establish an agreement, what kind of values we're going to adopt, and then to go on from there. I świat z tego podziału nie może się wyrwać. And we cannot get out of this division. Jedna strona się upiera i druga. Both sides are stubborn. Jak to nam się uda, następny problem staje przed nami. If we succeed, then there is another problem arising. A jaki system ekonomiczny będzie pod tą nową epokę? What sort of economic system is there going to be for the new epoch? Jak wiecie, są 2 duże systemy ekonomiczne. As you probably may know, there are 2 major economic systems: Kapitalistyczny i komunistyczny. capitalism and communism. Teoretycznie lepiej wygląda komunizm. Theoretically, communism
looks a little bit better. Wielu młodych ludzi nabiera się na komunizm i nawet popiera komunizm. In fact, many young people support communism. Bo tam jest ładnie napisane sprawiedliwości, równości, uczciwości w tym systemie. Because there are so many nice things written there, justice and many other niceties of the world. Tylko nie wiedzą o tym, że to jest nie do zrealizowania. But they do not know that it is impossible to realize it. Nikomu nie udało się zrealizować komunizmu i długo się nie uda. Nobody succeeded at building communism, and for a long time, nobody will succeed at doing Więc it. proponuję, zalecam, odrzućcie system komunistyczny. So I rather suggest you not to build communism. Zostaje kapitalizm. So what remains is capitalism. No ale przypatrzcie się kapitalizmowi. But look at capitalism. Kapitalizm to rywalizacja. Capitalism is competition. Często nieuczciwa. Often not honest. Ona powoduje bezrobocie. It creates unemployment. Ktoś nazwał wyścig szczurów między państwami. So somebody called it a rat race among the countries. Ten nowy kapitalizm powinien, tam mówię, bezrobocie powstaje w tamtym. Otóż ten nowy kapitalizm musi zostawić gospodarkę wolnorynkową. The new capitalism has to retain free markets, A wszystko inne inaczej ustawić. and everything else has to be set up differently. A bezrobotnych odszukać i do roboty zagonić. And all the unemployed have to be found and Put to work. put to work. Oczywiście opłacalnej, mądrej, ale do roboty. Obviously profitable and effective, but still work. A więc ten drugi problem stoi przed nami. I trzeci problem. Pani President, can I pick up on some things that you have said? Czy mogę zwrócić uwagę na parę rzeczy, które pan powiedział? Jestem po to. I'm here for it. Ja jestem na przesłuchaniu, tylko chciałem wykorzystać tą szansę, że tak dużo jest słuchających i sprzedać moją wersję. I wanted to take advantage of so many interested parties here and to Ja tu sprzątam. present my version. I will just throw in one question. Dodam tylko jedno pytanie. When you spoke at the Reagan Center just recently, you were talking about the contrast between growing authoritarianism and democracy. Kiedy mówił pan Trochę w długie Ganowskim, to mówił pan o rosnącym autorytaryzmie i zanikającej demokracji. How important is it that the United States stays in the leadership of democracy globally? Jak ważne jest to, żeby Stany Zjednoczone prowadziły, jeżeli chodzi o demokrację, prowadziły świat, jeśli chodzi o demokrację? 40 lat temu mówiłem, I spoke 40 years ago and I will repeat myself. Stany Zjednoczone i inne kraje na kontynentach powinny zebrać paru mądrych ludzi. The United States and other countries on other continents should gather up a bunch of smart people Dać im 3 zadania. and give them 3 tasks. Pierwsze zadanie. Wszystkie tematy, które nie mieszczą się w państwach. First task, write down all the issues that are not fit to be solved by states Wszystkie tematy wielkie, które niepokój powodują. and all the issues that cause unrest. Zróbcie taką listę. So that's the first task. Jak zrobicie tą listę, to popatrzcie na tą listę i podzielcie, które muszą zostać globalne, a które powinny zostać lokalne, kontynentalne. And when you look at that list, you need to decide which issues are global, which issues are local, and which issues are regional. And the third task. Zastanówcie się, jak zrobicie ten podział, jakie są potrzebne programy, struktury i pieniądze, by zacząć to realizować.
potrzebny elektryk, no. We need an electrician here. A więc bym miał zatrudnienie, no. You want to put me to work. A więc wracam do tego, bo to ważne. So I return to my original line of reasoning. It's important. Czy to jest trudne? Is it difficult? Wiodące kraje muszą prowadzić świat. The leading countries have to lead the world. Nie w starym stylu, nie dolary, nie walczyć za cały świat, przygotować rozwiązania. Not in the old-fashioned way with dollars and weapons. No, you need to prepare solutions. Żadne państwo, w tym Stany Zjednoczone, nie poradzą sobie z niektórymi tematami, które dziś istnieją na świecie. No country, even the United States, can deal with some of the issues that are there in the world. Z ekologią sobie nie poradzą, z pandemią sobie nie poradzą Stany. They can't deal with ecology, they can't deal with pandemic alone. Zniszczymy życie na tej ziemi, jeśli nie zaczniemy tak myśleć. We will destroy the life on this planet if we start thinking like that. Jeśli cały świat nie da się poprowadzić w tych tematach niebezpiecznych. If the entire world doesn't allow itself to be led in those very dangerous topics. Cały problem do tej pory polegał na tym, że rozwój świata wyprzedza rozwiązania programowe i strukturalne. The entire issue is that the development of the world exceeds the current technological and structural solutions. Dokładnie widać, że dzisiaj nie zdążymy z problemami, jeśli nie zabierzemy się szybko do roboty. We explicitly see right now that we won't be able to manage the problems if we don't get down to work fast. Oczywiście po drodze musimy poradzić sobie z Rosją i z Chinami. Obviously, on our way on that road, we have to deal somehow with China and Russia. Ale znów solidarnie prowadzący przez Stany Zjednoczone poradzimy sobie z tym tematem. But then again, in a solidarity spirit with the United States leading the way. Do tego zachęcam, to proponuję i to udowadniam. So this is what I encourage, this is what I propose, and this is what I testify to. Następne proszę. The next question, please. What would be the cost to Europe and to democracies if the United States allows Russia to essentially take control of Ukraine and destroy Ukraine? Jaki byłby koszt, gdybyśmy pozwolili, żeby Rosja zwyciężyła nad Ukrainą, jeżeli chodzi o demokrację, jeżeli chodzi o świat? Szanowni Państwo, ja zawsze miałem problem, jak zmierzyć demokrację. I always had a problem how to measure democracy. Jeżdżę po całym świecie, w niektórych państwach mówią mi o demokracji, ja tam patrzę, tam nie ma demokracji. I travel all over the world, and in some countries they tell me, we have democracy, I don't see it. Wymyśliłem wzór elektryka na demokrację. I came up with an electrician's equation for democracy. Spróbujcie, czy dobry wzór wymyśliłem. Let us see whether I came up with the right equation. Demokrację podzieliłem na 3 elementy. There are 3 elements to democracy. Pierwszy element po 30% każdemu dałem. Each one 30%. 15% na rozkosz. 15% zostało, 10% zostało na rozkosz. 10% I leave in my equation for democracy for pleasure. Pierwsze 30% to jest konstytucja i prawa wszelkie. The first 30%, constitution and rule of law. Dobre albo złe w każdym państwie. Better or worse in each country. 30%. 30%. Następne 30%, czy ludzie w to się angażują, czy uprawiają te prawa. The next 30% is all about civic engagement, whether the citizens of a country are engaged in the system. I trzecie 30% grup od książeczki czekowej w skali masowej. And the third 30%, the power of the dollar. I w taki sposób zmierzmy demokrację na przykład w Polsce. And using this equation, I was able to measure democracy in Poland. Pierwsze 30% mimo wszystko jeszcze w Polsce mamy. The first 30% still is somehow functioning in Poland. Z drugiego 30% mamy 15%, bo połowę ludzi chodzi na wybory, a połowę nie chodzi. The
out of the second 30%, we only have 15 because half of the people go and vote in the election and the other half does not. A więc 45 jest. So we have 40% democracy right now. A grubość księżeczki Czechowej 5% społeczeństwa rzeczywiście ma siłę finansową, może się postawić, a reszta nie. So as for the dollar part, only 5% of society have the financial power, are financially independent. A więc w moim kraju jest poniżej 50% demokracji. So we have under 50% democracy in Poland. Można by zmierzyć i w Stanach. We can measure it also in the United States. Po co to jest mi potrzebne? Why is it important and needed? Bo jeśli chcę walczyć czy poprawiać demokrację, to muszę zobaczyć, jaki element zacząć poprawiać. So if I want to fight for democracy, I need to see and know which element I want to improve. Czy prawa, które niedobre są? Whether it's rule of law, Czy ludzi zachęcić, żeby brali udział? whether it's civic engagement, Czy są za biedni i nie będą walczyć o demokrację, bo boją się miejsca pracy i w ogóle? or they are maybe too poor to fight for democracy because all they care about is to get a job. To jest połowa odpowiedzi na Pani pytanie. Is it an answer to your question? I teraz Part, połowa co jest? partly, but not completely. Częściowo, ale nie całkowicie. Jeszcze teraz ja dokończę, zaraz. I'll finish it up. No, let me add to the question. In Poland, people remember what it was like not to have democracy. In the United States, there are several generations that have only known democracy, more or less. Do you think to keep democracy, it's necessary to know or to remember what it was like to be under occupation by Russia, to be without democracy? Do Poles know more than we Americans do? Pytanie jest, w Polsce jest generacja, która pamięta okres czasu, kiedy nie było demokracji w Polsce. Teraz jest generacja, która zna demokrację. W Stanach Zjednoczonych można powiedzieć, że demokracja istnieje prawie cały czas. Zapomniałam. Więc w Stanach Zjednoczonych istnieje demokracja cały czas i ludzie nie pamiętają żadnego innego systemu. Czy w tym leży siła demokracji? 20 lat temu na takim spotkaniu u was. So, ladies and gentlemen, 20 years ago at a similar meeting here in the US, To chyba 30 lat temu. or maybe 30 years ago. Mówię tak, słuchajcie, przyjechałem do was, słyszałem, że u was jest demokracja w Stanach Zjednoczonych. So listen up. I came here to the United States because I heard somewhere that there is democracy in the United Ja States. chciałbym w Polsce zbudować taką, jak u was. So I wanted to build a democracy in Poland based on your example. To jest u was demokracja? So is there democracy in the United States or Generalnie not? mówią tak, jest. I would say yes, there is. To z tego rozumiem, że każdy z was może być prezydentem. So if I understand it correctly, each one of you here in this room can be a president. To każdy z nas. Each one of you. Ale słyszałem, jak to chce kandydować, to musi mieć $100 milionów. But I also heard that somebody who wants to run for president has to have $100 million on their account. Kto z was ma? Kto z was ma? Which one of you has it? Nikt nie ma? Nikt z was nie ma? None of you. To znaczy, was nie może być w demokracji prezydentem. So no one of you can actually become a president in democracy. They wanted to beat me up for that. Ja wiem, chwileczkę. U was jest demokracja, ale nie w tym miejscu. Wait a moment. Wait. There is actually democracy in the US, but not in this element. U was jest tyle prywaciarzy, zakładów. Oni bronią wolności i demokracji. There are so many entrepreneurs here in the United States that
And those are the people who defend democracy. I dlatego u was wystarczy dwie partie. So it suffices to have only two parties. In your Ponieważ system. u nas nie ma takich prywaciarzy, to musimy mieć 200 partii politycznych. Given that we do not have those kinds of entrepreneurs in our country, we need 200 political parties. Jeśli zbudujemy takie rozwiązania, jak wy macie, no to te partie będą padać. Zostaną dwie. So if we build solutions like here in the US, slowly but surely all of those smaller political parties will die, and there will be two remaining standing. Samo chodzenie na wybory to nie jest demokracja. The sole act of voting in an election is not democracy. Musimy zdefiniować partie wasze polityczne i u nas. We have to redefine political parties, both in the US and in Poland. Musimy na nowo zdefiniować, co znaczy prawica. We have to redefine what the left and the right means. Popatrzcie na Europę. Dziś partie lewicowe mają bardziej prawicowe programy i odwrotnie. Look at Europe. The left-wing parties have quote unquote more right program than the right-wing parties, and the opposite is also true. A najładniej wyglądają partie wiary chrześcijańskie i inne. And the best picture can be attributed to the faith parties, the Christian parties. Zobaczcie, tam nie ma ani jednego wierzącego w tej partii. Look at those parties. There are no believers in them. No tak nie może być. It cannot be like that. Mogło tak być, a teraz nie. In the old epoch, it could have been like that, but not today. Wszystko w tym pokoleniu musicie zacząć poprawiać. Everything in this generation has to be improved. We only have one structure functioning in this world. Wiecie co? You know what? Przepisy o ruchu drogowym. The road traffic signs. Przepisy z ulic. Imagine the world in which we change the traffic and the road signs on the streets. Stare nie pasują, a nowych nie ma. The old ones do not work and there are no new ones. I te problemy populiści, co dochodzą do głosu, to właśnie dlatego, że te partie nie pasują do tych czasów. The populists come to power precisely because of that. The old political parties do not fit the times. W Polsce populiści jakiś czas zdobyli władzę. In Poland, populists had power for a period of time. Rzuciliśmy ich. And we got rid of them. Boimy się, czy w Stanach podobnie zrobicie. I wonder whether you'll be able to do the same in the United States. Następne, proszę. The next question, please. I think that's the biggest question of all. I'm just going to ask one more question, and then we will go to questions from the audience. Poland is next door to Ukraine. You are totally involved with this tragic war. If Russia is able to crush Ukraine, what impact will it have on Poland? Polska graniczy z Ukrainą. I ta cała historia Rosji i Ukrainy ma duży wpływ na Polskę. Pytanie jest, jaki będzie efekt, jeżeli Rosja zwycięży przeciwko Ukrainie na Polsce. Szanowni Państwo, ja zawsze myślałem w każdej dziedzinie praktycznie. Ladies and gentlemen, for every issue I've been thinking practically. Praktycznie musicie zauważyć, świat był zawsze podzielony. You have to notice that in practice the world is divided. Rozwijając technologię, musiał powiększać swoje wpływy, struktury. With the development of technology, everybody was looking for a bigger influence, if you will. Wszystkie kraje na mapie Europy, które są, wszystkie powstawały włączając słabszych do siebie. Every single country in Europe was in fact created through unification of smaller entities, of smaller countries. Wszystkie siłowe państwa powstały. Practically every single country used force against another to create itself, to unify itself. Even the United States, the North and the South. It was like that till the end of the 20th century.
wieku pojawiła się druga. And towards the end of the 20th century, there appears a second concept, a second idea. So we can unify democratically, volunteer to join NATO, EU, UN, etc. I have the following question: which idea will actually prevail, the first or the second one? I pani zaczepiała temat Ukrainy. You asked me about Ukraine. Znów przypominam wam, no bo chyba nie u was, a gdzieś na terenie Stanów mówiłem, kiedy był Gorbaczow u szczytu. So I can remind you of what I said here in the US when Gorbachev was still in power. Byłem zaprzyjaźniony z Gorbaczowem, bardzo go lubiłem, szanowałem. I was friends with Gorbachev. I liked him. I respected him. Ale mówiłem, słuchajcie, to jest patriota rosyjski, on dla Rosji pracuje, nie dla nas. But I said, listen up, guys. He's a Russian patriot. He's working for Russia and not for us. On oszukuje cały świat. He's actually lying to the entire world. On chce odbudować Rosję, uzależnić Zachód od Rosji. He wants to rebuild Russia. He wants to make the West dependent on Russia. A nie zmienia systemu politycznego. But he doesn't change the political system. Bo kiedy podniesie Rosję, to wtedy zdarzy się Stalin albo Putin, który spróbuje odzyskiwać stare tereny. Because when Russia rises up, there will appear another Stalin or another Putin who will try to reclaim the lost I lands. dokładnie jest to co dzieje, przed czym was ostrzegałem. And precisely what I anticipated is happening right now. I teraz wam mówię co. And now I'm telling you what. Weźcie przykład z walki Solidarności. Take an example from the Solidarity's fight. My mieliśmy gorszą sytuację, We had a worse situation bo był Związek Radziecki i Układ Warszawski. because there was the Soviet Union and the Warsaw Pact. A my nawet miecza nie mieliśmy. But we didn't even have a sword. We didn't even have a gun. I pokonaliśmy ich. But we defeated him. I dlatego też ta walka teraz ma nie tak wyglądać. Which is precisely why the current struggle shall not look like that. To nie siłowo, jeśli pokona na przykład Ukraina, Rosja się za 2 lata podniesie i nasze wnuki znów będą musieli walczyć. Assume that Ukraine defeats Russia, but in 2 years Russia rises up, and then again we'll need to defeat them again. Rosji mamy pomóc zmienić system polityczny. We need to help Russia change its political system. Naczelnik Rosji czy Chin nie może mieć więcej jak 2 kadencje 5-letnie. The head of state of Russia or China should not and shall not have more than 2 5-year terms. Nigdy by takiej bandy nie zbudował, gdyby miał tylko 2 kadencje. Nobody would build this sort of banditry assuming that they wouldn't have more than 2 5-year terms. Więc jak proponuję walczyć? So I suggest we fight. Zróbcie listę ludzi, którzy Rosjan ginie teraz przez Putina, żołnierzy rosyjskich. Make a list of all the people who are dying on the Russian side in the war with Ukraine. Z każdego miasta wyjmijcie po jednej rodzinie, gdzie tam giną ludzie. In every city, pick up one family whose someone has been killed. Małe ulotki i te ulotki rozsyłajcie po całe miasta. Small flyers, send them through the whole city. Kochany Rosjaninie, Dear Russian, zobacz, look, twój sąsiad, z którym na piwko chodziłeś, już nie żyje. Your neighbor with whom you drank beer is no longer here with us. Twoja sąsiadka z dołu, czy ci się tak bardzo podobała, jej syn też już nie żyje. Your neighbor downstairs, whom you liked very much, her son is also dead. Pojutrze ciebie Putin też do wojska weźmie. The day after tomorrow, you'll also be gone. I też in the army. zginiesz. And you'll also die. Czy o to ci chodzi? Is it what you're going after? Rosja to piękny kraj, bogaty kraj. Russia is a beautiful country. It's a rich country. Więc po co ci to wszystko? So what is it for you? My nie chcemy z tobą walczyć. We don't want to fight with you.
I dlatego chcemy ci pomóc, zmień system, będziesz żył ty bezpiecznie i my bezpiecznie. We want to help you change the system, so you live in security and so do we. A więc więcej siły na propagandową, polityczną, dyskusyjną walkę. So we need to put more strength, more power into the propaganda fight. Gdybym ja walczył w taki sposób za Solidarności, bym nigdy nie wygrał i wy byście mi nie pomagali. If I fought this way during Solidarity, I would have never prevailed. I dlatego też trzeba strzelać, bo Rosja strzela, ale większe siły na propagandę. You have to shoot because Russia is shooting, but you need more strength in propaganda. Mamy największą szansę na zrobienie porządek z Rosją i z Chinami. This is the biggest opportunity to bring order Nigdy jeszcze świat nie Russia był, and China. nigdy jeszcze świat nie był tak zorganizowany przeciwko żadnemu państwu, jak dziś przeciwko Rosji. Never in the history of the world have countries been so united against Russia. Wykorzystajmy tą szansę. Let's take advantage of it. Ja, kiedy mi się tak dobrze wiodło, walcząc z komunizmem, chciałem zrobić porządek z Rosją. And when I was fighting with the communism, I wanted to make order with Russia. I zabrałem się za to. So I got down to work. Ale przyjechała wasza bardzo mądra kobieta, pani Albright, do mnie do Warszawy. But a very smart woman coming from the United States, Madeleine Albright, came to Warsaw. Co za wspaniała, mądra kobieta. What a wonderful, smart woman she was. Parę minut mnie załatwiła. A few minutes and She took care of me. Mówi króciutko, prezydencie, ani kroku w tym kierunku, co pan kombinuje. President, do not take even one step in the direction that you're heading towards. Ja mówię, nie zgadzam się, ja pokonam i tę przeszkodę. No way, I'll cross that barrier, I'll make it happen. Wiecie, co zrobiła? You know what she did? Wyjęła mapę Rosji i położyła mi na stole. She took a map of Russia and she placed it on the table. Mówi, czy pan widzi te kółeczka na tej mapie zarysowane? Do you see the circles that are drawn on this map? Ja mówię, widzę. Yes, I do. Czy pan wie, co tam jest w tych kółeczkach? Do you happen to know what is within those circles? Najbardziej potężna broń, która Rosja tam trzyma. The strongest weapons, the strongest warheads that Russia stores there. Czy pan zauważa, że te kółeczka nie są na terenie Rosji, tylko na tych republikach, których pan chce wolność dać? Do you happen to notice that all of the circles, all of the weapons, all the weaponry is not located within Russia proper, but in the Soviet republics that you are fighting for, and you are fighting for their independence? Czy pan wie, że oni nie wiedzą, że mają tą broń? Don't you know that they themselves do not know that they have those weapons? Oni tak nie wiedzą, jak pan Polak nie wie, że na terenie Polski są głowice atomowe. So you don't know and they don't know that there are warheads stored on the territory of Poland. Ja jej nie wierzyłem, sprawdziłem to. I did not believe her, but I checked Okazało it. się prawda. Oh, it turned out Ja bym zrobił be true. nieszczęścia w Europie. That would have been a tragedy for Europe. Dziękuję, że ona mnie wyhamowała. Thank God that she put on the Bo brakes oni for by me. nie konserwowali, nie wiedzą, co mają, byśmy wyrzucili świat w powietrze. So we would have essentially exploded the world. Ale to było 40 lat temu. But it was 40 years ago. Dziś jesteśmy bardziej przygotowani i świat jest przeciwko Rosji. We are much more prepared today and the entire world is against Russia. Mamy szansę na zrobienie porządku wreszcie. At once we have an opportunity to get this thing right, to make order in Russia. A nie tak, nie siłowo. Not in a forceful way. Bo siłowo, jak mówię, podniosą się za 20 lat i znów nasze wnuki będą musiały walczyć. Forceful way doesn't make sense. They will rise up in 20 years and once again our grandchildren will have to fight against them. Stąd pod przywództwem Stanów Zjednoczonych zastosujmy mądrą, polityczną przede wszystkim walkę. So, under the leadership of the United States, we should lead a more thoughtful fight, a political fight. Rosjanie będą szczęśliwi, jak pomożemy im tego dokonać.
Russians will be happy if we help them do that. Jestem co do tego przekonany. I'm sure of that. Za tą koncepcją, o której mówimy, Rosjanie wyznaczyły $5 milionów za moją głowę. Because of this idea, the Russians put a $5 million bounty on my head. Po tym spotkaniu dadzą 10. After the meeting that we have currently, they will put 10 million. Następne. Next question, please. I'm happy to hear that your value goes up for being at University of Pennsylvania. Cieszę się, że pańska wartość idzie w górę, odkąd pan tu przybył na Uniwersytet Pensylwanii. Ale ja się nie boję, ja tylko się boję Pana Boga i trochę mojej żony. I do not fear them. I only fear God Almighty and my wife. Now, do we have a question from the audience? You should be up at the microphone. And please make it right to the point and identify yourself. To teraz pytanie. Tak. Tempo. Hello. I'm representing the online audience, so people sending questions from Zoom. The first question is, your introduction to politics was rooted with unionizing. Can you speak a bit more to the importance of the connection between democracy and labor rights? Czy mógłby pan powiedzieć trochę więcej o powiązaniu pomiędzy związkami zawodowymi i demokracją? Musicie zrozumieć, że w Polsce różnymi metodami walczyliśmy o wolność. You have to understand that in Poland we were fighting with a regime for freedom. Chyba wiecie, że nam komunizm narzucono po II wojnie światowej. So you surely know that that communism was forced upon us after the Second World War. Sam Stalin, kiedy nam narzucił komunizm, śmiał się z tego. When Stalin actually forced communism on us, he was laughing at us. Komunizm leży na Polakach jak końskie siodło na świnie założone. So communism is just like as if you would put a horse saddle on a pig. I 50 lat musieliśmy w tym siodle chodzić. And we had to sit in that very saddle for the next 50 years. Ale nie zgadzaliśmy się nigdy. But we didn't make ourselves clear and obvious to Lata the 40, Russians. 50 z bronią w ręku walczyliśmy przeciwko komunie. We fought communism all the time without having weapons. Przegraliśmy. The last time that we fought with weapons, we lost. A lata 60., 70. walczyliśmy strajki i na ulicę wychodziliśmy. In the 60s and in the 70s, we organized strikes. We came down to the streets and we fought. Przegraliśmy. We lost. Ale na zasadach prób i błędów doszliśmy do wniosku, że musimy solidarnie zawalczyć całym narodem. But based on trial and error, in the 80s, we figured out that we had to do it in the solidarity spirit, together with the entire nation. Ponieważ w komunizmie wszyscy należeli do związków zawodowych, Because in communism, everybody was in fact a member of a trade union. więc walkę położyliśmy na związku zawodowym. So we put emphasis on the fight utilizing trade unions. A więc walczyliśmy przez związek zawodowy o chleb, So we used trade unions to fight for our daily o bread, wolność. for our freedom. A tak w ogóle związki zawodowe były, są i będą zawsze potrzebne. And by the way, trade unions will be always needed. Ale czekam, że związki zawodowe doprowadzą do takiego modelu, But I wait for the trade unions to get us at a point in which we introduce a że model będziemy się ze wszystkimi sprawami w trójkącie spotykać równobocznym. in a model in which we'll be figuring out all our common issues, meeting in what President dubbed a triangle. Jeden bok podstawowy, związki zawodowe, organizacje społeczne. The one side of the triangle are NGOs and civic organizations. Drugi bok, właściciele środków produkcji. The other side of the triangle, the owners of the means of production. Trzeci bok,
dyrekcja i nawet do rządu włącznie, The administracja. the third side of the triangle, the executive, the public administration. I w takim trójkącie na różnych wysokościach zorganizowania będziemy się spotykać w zależności od uzgodnienia. And based on this triangle, on different levels of complexity, we could meet and figure out our common issues. Siadamy przy trójkątnym stole. Let us sit. At a triangular table. I ktoś mówi tak, no my się nie porozumiemy, ale tu stoi 10 komputerów. Wybierzmy jeden, który nam pomoże się porozumieć w różnych sprawach naszych. So, well, we may say there is no way we agree on anything, but let's think about it this way. There are 10 personal computers on the table, and let us select one out of the 10 that will help us in our decision making. Wrzucamy wszystko, jeden zostaje do pomocy. We get rid out of the 9 computational systems. We have one left to help us. Czy każda ta grupa przygotowała na pamięć, który ma swoje życzenia, żądania? Okay, so each group essentially prepares their own floppy disk, their own memory disk, inserts into the computer with all their demands. Wrzucamy do komputera. We enter everything into the system. Jest trzecie pytanie. W ilu wersjach chcecie mieć rozwiązania waszych problemów? We ask the computer, in how many variants do you want to have your solution resolved? Komputer oddaje nam. The computer gives us back the Jest solution. czwarte pytanie. Kiedy spotykamy się, by wybrać jedną z tych wersji? The fourth question is the following: at what time do we meet to select one of the variants presented by the Czekam computer? na związki zawodowe, że tak poprowadzą przyszłe nasze problemy. I hope this will be the future program of trade unions. Bez emocji, bez tego, obliczone, wyliczone. Without emotions, everything's going to be A calculated. emocje będziemy na sport brać. Emotions, let's leave it for sports. To jest możliwe, tylko nikt nie chce tego robić. It's possible, but nobody wants to do it. Jak wiele moich pomysłów. As with many other of my Jaki pomysł, ideas. żeby Stany wzięły się za globalne problemy? Just like with the case of the US getting down to work and solving global Na każdym issues. spotkaniu mówię, jak nie chcecie, to oddajcie swoje możliwości Polsce, a my będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. If you do not want to have this mantle of leadership, let's give it to Poland and we'll happily take it and solve the problems. Następny. Next question. Yes, please. Dzień dobry, prezydent Good morning. Wałęsa. Jestem Marilyn Onieszczuk-Jackson. Byłam dyrektor Filadelfiaskiego Komitetu Pomocy na Solidarności. Here I have pictures of you here in 1989 at the trade union headquarters after your talk at Congress in Washington, D.C. I hope you remember the yellow flowers that I sent you. You kept them on the table next to you during your Nightline interview with Ted Kontek. And that leads me to the question here. Our main objective in Philadelphia was to support the underground press. And we raised over 8 years about $80,000 for that. Right now, you are sitting with one of America's greatest intellectual and political journalists and interviewers. No one possibly understands what is going on in Poland as much as Trudy Rubin, one of my former colleagues at the Inquirer. I wonder what you think, what you can say about the effect that the underground press had on the success of Solidarity overthrowing communism. Za długo trochę to pytanie.
Ale tak 4 takie pytania, moja godzina by poleciała. Najpierw był długi wstęp, ale o co chodzi? Pani tak mówi po polsku, jak ja po angielsku. You speak Polish the same way that I speak English. Moja nauczycielka. Pytanie jest następujące. Jest podziemne wydania gazety. Pytanie jest, czy podziemna media, że tak powiem, pomogła Solidarności obalić komunizm? Proszę panią, wielu i pani prawdopodobnie też się dołożyła. There have been many such cases of underground press helping us. You also helped us. Tylko jak to sprawdzić? But how to check it? To długo, naprawdę wielu ludzi się napracowali i nikt nawet dziękuję nie powiedział. Many people worked very hard and nobody said thank you. A ja się na tym dorobiłem. And I became, and I rose out of it. I Nobla dostałem. And I got a Nobel Peace I Prize. Medal Wolności Stanów. And Liberty Medal. I 4 profesury. And 4 professorships. A medali więcej jak Leonid Breżniew mam. And I have more medals than Leonid Brezhnev. Czy to sprawiedliwe? No, czy na tym świecie jest tak naprawdę sprawiedliwość do końca? Is it just? Is there even justice in this world? Mało tego, jeszcze mnie tacy ludzie słuchają. Consider the kind of people that are sitting in this room are even listening to me. A więc no tak ten świat wygląda. But that's how the world looks. Ja jako rewolucjonista, w którego zainwestowaliście, As a revolutionary in which you invested, staram się w dalszym ciągu szukać rozwiązań. I try to find solutions. I czy dobrze proponuję, czy źle, ale proponuję. Whether those are good solutions or bad that I propose, I still try. I widzę ratunek świata właśnie przez przywództwa państw. And I see the solutions in the leadership of the countries. I widzę, że jeśli się nie porozumiemy, nie posłuchacie mnie, to wykończymy tą cywilizację. And if you won't listen to me, I think we will finish this planet. Bo niebezpieczeństwo, problemy wyprzedzają rozwiązania za bardzo. Because the dangers and the problems exceed the solutions. To się źle skończy. It will end badly. Ktoś mówi, że dochodzimy do wysokości, że już taka na tej ziemi była, takie rozwiązania, jak mamy my dziś. Told me somebody's talking about that this current situation that we have right now, we already had it once in the past. A nawet wyżej, na piramidy budowano. At that time we even built pyramids. A my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. And currently we are unable to build I pyramids. ktoś to zniszczył, nie wiemy kto. And somebody came up with a solution to building pyramids, and we don't even know who that person was. Czy my też tak skończymy? Maybe we'll end up like this too. Jeśli tak skończymy, to przyszłam na Adama i Ewę i od nowa zaczniemy. If we end up like that, like the builders of the pyramids, they will send down Adam and Eve once again and will start anew. A ja będę z góry patrzył, jak wam się wiedzie. And I will look down at you from the heavens, seeing how you all deal with the problems. Już mam 80 lat, no więc co mi zostało, golenie tylko. I'm 80 years old. I don't have long. Następne. I'm afraid we have run out of time. The clock has run out. Mr. President, thank you so much for your thoughts. I'm glad you're not up in heaven yet. So please keep talking about democracy because we need to hear it here. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Dziękuję za pańską walkę i chciałabym panu powiedzieć, żeby pan dalej walczył o demokrację, która jest nam potrzebna i się cieszę, że pan jeszcze nie jest w niebie. Dziękuję bardzo. Z tym, że ja przypominam, że ja żem powiedział to, co naprawdę myślę, potrzebuję tyle, ile Fidel Castro, więc 4 godziny.
So I would just like to remind you that if I were to speak my mind, I need as much time as Fidel Castro, 4 hours. Nie daliście mi tyle, więc nie You didn't give me powiedziałem 4 hours. wszystkiego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze mnie kiedyś zaprosicie. Thank you so much, and I hope that you'll invite me again.